Idziesz! Po co przyjechałeś na Korczak, co? Kopiesz, kurwa, na 2 metry głęboki ma być. To ja w tej rodzinie pociągałem za spust. To ja byłem od mokrej roboty. I to za zgodą i wiedzą twojego ojca i mamusi. Pani mąż, Adam Rychlik, miał wypadek na przejeździe kolejowym. Do szpitala trafiło też państwa dziecko. Stan jest bardzo ciężki. Czek do środka, reszta za mną. Cześć, Agata. Co ty tu robisz? Tak pomyślałem, że gdybyś czegoś potrzebowała, Niczego nie potrzebuję, dzięki. A ty nie powinieneś być jeszcze w szpitalu? wypisałem się. To chyba nie jest rozsądne z twojej strony. Byłeś prawie martwy. No jak widać, mam się całkiem nieźle. I wiem, że nie wszystkich to cieszy. Przyjmij moje kondolencje, Agata. Bardzo mi przykro. Dziękuję. Jak się trzymasz? Nie mam czasu się zastanawiać. Ogarniam dom, dzieci, pracę. Teraz doszły jeszcze sprawy urzędowe. No wcześniej też ogarniałaś wszystko sama, więc... No tak. Przecież ty wszystko o nas wszystkich wiesz. I pewnie myślisz, że dla mnie nic się nie zmieniło. Bo wcześniej, kiedy mój mąż żył, to też... Nie to miałem na myśli. A teraz codziennie przychodzę na cmentarz zapalić mu świeczkę. Jestem wdową, Wiking. Zmieniło się wiele. Wiem. Źle się wyraziłem. Muszę lecieć. Czekają na mnie. Nie powinnaś wziąć trochę wolnego? Nie. To nie jest twoja sprawa. Zajmij się lepiej swoim zdrowiem, Wiking. Co ty tu robisz? Pracuję. Co tam? Szybko się wylizałeś. Jak zawsze. Myślałem, że urlop wziąłeś. To źle myślałeś. Co tu mamy? Trupa. Młody chłopak zginął od strzału. Gdzie ciało? Tam na koczowisku. Możesz zobaczyć. Kto znalazł ciało? Kobieta przyjechała z psem na spacer. Rozmawiałem z nią, w szoku jest. Nikogo nie widziała. A gdzie patolog? Nasz jest na urlopie. Czekam na zastępstwo, ale obejrzałem ciało. Jeden strzał w okolicach serca. Innych obrażeń nie widać. Ciekawe. Menele rzadko giną od postrzału. A on tutaj nie zginął. Ciekawsze jest jeszcze to, że został przebrany po śmierci. Jak to? Tak. Nie ma śladów krwi, przynajmniej jest ich mało. I nie widać dziury po postrzale na ubraniu. Cholera. Ten facet nie wygląda na Menela. Widziałeś jego dłonie? Widziałem. Brudne. Ale tylko powierzchownie.
Komuś zależało, żebyśmy myśleli, że to bezdomne. Wiesz co, wydaje mi się, że dostał z odległości długa broń. Na przykład myśliwska? Wypadek na polowaniu? Żadnego legalnego polowania tu nie było. Kłusownicy? Może. Tylko po co go przebrała, a potem go tutaj przywlókł? Bo pewnie tożsamość ofiary doprowadzi nas do sprawcy. Dobra. Ściągnijcie jak najszybciej odciski palców z Denata i od razu z nimi na bęben. W okolicy szukamy łuski po pocisku, zakrwawionych ubrań i zdejmujemy ślady z tych śmieci. 00 do 05. No co tam, 00? Pijacka awantura na Rajskiej. Sąsiedzi alarmują, że tam noże latają. Noże latają? To co ja mogę z tym zrobić? Wezwij prewencję. Możesz, Piątka. To mamy jakieś napruty, a ja nie mam na miejscu prewencji. Pojechali do stolicy zabezpieczać demonstrację. Jak zawsze, nikogo nie ma. Dobra, jadę. Na razie. Na razie. Cię kurwa zajebie. Ja ci mówię, że masz się kurwa odpierdolić, bo inaczej pożałujesz. Ja mam się odpierdolić? Ja mam się odpierdolić? To przez ciebie on kurwa nie może normalnie żyć! Jak przeze mnie kurwa szmat! Jeba. Przez ciebie! Co? Sama go zajebałaś tym nożem, co? Kurwa, to są nasze rodzinne sprawy! Rozumiesz, nie jesteśmy na ty, ja dla ciebie... Policja! Policję mówię. Rzuć to. Kurwa, psy przybiegły? Spokojnie. Psy? Do budy powiedziałam. Spokojnie, rzuć ten nóż, mówię. To są kurwa moje prywatne... Kurwa! Mokro. Nie wierzgaj! Nie wierzgaj, mówię. Ludzie! Ludzie! Gestapo! Mordują! Ludzie! Idziesz. Nie szarp się, bo będzie boleć. Gestapo! Mordują! Kurwa, Gestapo! Ludzie mordują! Ludzie! Nie masz prawa! Spokój. Nie masz prawa! Ja rodzinę bronię! Syna! O prawach sobie porozmawiamy, jak wytrzeźwiesz. Siadaj. I spokój mi tam. Zero 05. Co tam, Piątka? Przyślij mi karetkę na Rajską. Mam kobietę z raną ciętą ramienia. Mocno krwawi, dzięki. Wysyłam. Już jest w drodze. Uciskaj ranę. Co to się stało? To była matka mojego chłopaka. A dlaczego cię zaatakowała? Bo przyszłam do domu sprawdzić, czy jest Sebastian, bo nie odzywa się od 2 dni i... No nie ma go, a ona rzuciła się na mnie, bo myślała, że to moja wina i... Ja myślałam, że zginę. Już ci nic nie grozi, wszystko będzie dobrze. Spokojnie. Najprościej było zawiadomić patrol, aby odwiózł pijaną i agresywną kobietę na izbę wytrzeźwień. Ale niestety, brakowało ludzi. A ja z dwojga złego wolałem ją mieć na dołku, bo wisiały nad nią poważne zarzuty. Sebastian jest dla niej za dobry. Opiekuje się nią, ale co to jest za matka? Co on jej zawdzięcza? Nic. Chleje od kiedy została wdową, a Sebastian miał wtedy 11 lat. Sam wszystko zdobył. A co takiego konkretnie zdobył? Skończył szkołę, ma pracę. Gdyby nie ta pijaczka, to już dawno bylibyśmy małżeństwem. A od 2 lat mu mówię, żebyśmy zamieszkali razem. Bo ja mam mieszkanie po babci. Ale on się boi. Boi się, że jak ją zostawi, to jeszcze bardziej się stoczy. Jej ta woda mózg wyżarła. Zresztą sam pan widział. Mogła w tym amoku zabić własnego syna. Czyli rozumiem, że od 2 dni pani nie widziała narzeczonego. Zgadza się. A zdarzały się wcześniej takie sytuacje? Nigdy. Zawsze byliśmy w kontakcie. No, mogę pokazać. Jak nie jesteśmy razem, to zawsze gadamy ze sobą przez internet. A przedwczoraj wysłał mi takie zdjęcie. Słodziak.
To jest pani chłopak. Sebastian. Wysłał buziaczka i przepadł. Niech pan go szuka, proszę. Agata. Wiem, kim jest zaraz znaleziony w lesie. Ktoś go szuka? Tak, to jest Sebastian Madejski, lat 26. Pracował w studiu nagrań. Jego narzeczona jest właśnie u mnie, w pokoju przesłuchań. To kawał roboty za nami. A ja dostałam cynk o kłusowniku, który lubi sobie postrzelać w tamtej okolicy. Jedziesz go zgarnąć? Właśnie jego telefon loguje się w lesie. Wykurzę go z nory. I dobrze, trzeba obstawić cały teren. Kim? Oddziały w delegacji, a ci, co zostali, ledwo ogarniają. Tak nie może pracować. Pojadę z tobą. Tak? A dasz radę? Zaskoczymy go, mam szansę. Żółwiki trzeba pobrać, bo facet ma broń. To macie go znaleźć, macie przeszukać całe Natowice. Muszę kończyć. A, to ty. Rozmawiasz przez telefon? Interesy się same nie zrobią, nie czekają. A co tu robisz? Obserwują cię. No, obserwują, no. Wystają pod domem, pod klubem. Durnie myślą, że się nie połapie. Jesteś pewna, że ogona nie przywlokłaś? Oj, synek. Gubić ogony to ja się nauczyłam, kiedy ciebie jeszcze na świecie nie było. Głupie pytanie. Musiałam cię zobaczyć. Oj. Andrzej cię nie nachodzi? Podpytuje coś? Nie. Wcale się nie odzywa. To lepiej. Siadaj. Tak myślę, Marcin, jak długo zamierzasz siedzieć w tej norze? Przestań, nie jest tak źle. Chwilę tu wytrzymam, a później... Masz jakiś plan? No taki, że jak złapią tatka, to mi dadzą spokój. A złapią? No to jest pytanie. Skorwiel się gdzieś zaszył, nie wiadomo gdzie. A może zniknął z Gorczaka? Po tej strzelaninie tyle smrodu nawywijał. O nie. Ty nie znasz tatka. On tu gdzieś siedzi. I nie odda tego, co uważa za swoje. A Gorczak, synku, uważa za swój. Myślałem, że już nie przyjdziesz. Psy węszą jak wściekłe. Wystają pod mieszkaniem, są wszędzie. Nie przywlokłaś ogona? Spokojnie. Hrabia mnie nauczył, jak ich kupić. Hrabia. Nauczył. Świetnie. Dużo mu zawdzięczam, wiesz? Byłam jego najlepszą kurierką. Tak sobie myślę, Że co? że to jest bez sensu. Jesteście rodziną, a siedzicie po uszy w tym samym gównie. Nie lepiej się dogadać? Lepiej. Pewnie, że lepiej. Jest tylko jedna przeszkoda. Gliny? Moja bratowa. Dopóki może, nigdy nie wpuści mnie do rodziny. Pani Maria. Jak usunę Marię, od razu dogadam się z hrabią. Sam do mnie przyjdzie. Napij się. Dzięki. Jasio na mnie czeka.
Współrzędne się zgadzają, tylko nikogo tu nie ma. Współrzędne z tolerancją do 100 metrów. Namierzanie między nadajnikami może być nieprecyzyjne. Tak czy inaczej, ten kłusol musi gdzieś tu być. Albo cholera wyrzucił telefon, żeby nas zmylić. Kurwa mać. No i mieliśmy kłusownika. Sam się ujawnił. Chcieliśmy go podejść tak, żeby nas nie zauważył. Jeden postrzał na miesiąc był dla mnie wystarczający. Nie chciałem znowu dać się trafić. Strzela do nas jak do dzików. Tam jest. Ma nas jak na tacy. Trzeba było czekać na te posiłki. Co do jutra? Poradzimy sobie. Teraz nie mamy wyjścia, dobra. Ma broń myśliwską, po 2 strzałach musi przeładować. Pewnie teraz to robi. Słuchaj, No. trzeba go zajść od tyłu. Dobra, ja odwrócę jego uwagę. Na pewno? Będzie strzelał. Wiem, idź, tylko nie daj się złapać, bo będzie po nas. Teraz. Ja kurwa, nie da rady. Ja pierdolę. Odłóż broń! Odłóż broń, mówię! Na kolana! Na kolana! Już! Podnieś. Podnieś się i ręce do góry. Ręce do góry. Wyżej! Trzymaj go. Wyżej ręce. Kompletnie napruty. Ręka. Druga. Panowie, przepraszam, o co chodzi? Ale co? Ała, to chodzi, no! Strzelałeś do policjantów i co? Myślałeś, że będą pieszczoty? Co? To boli, no! Trzymaj. Jedna ofiara to za mało? Jaka ofiara, co ty pierdolisz? Kurwa? Ale o co chodzi? Zgnijesz za kratami. Tak ci łapy urządzę, że tyłka sobie nie podetrzesz do końca życia. Rozumiesz? Ała! Dobra, Agata. Agata, idziemy. Dajesz. Dzięki, Piotrze. Ty więcej ryzykowałaś. Się nawet, kurwa, napić nie można. Nawalony byłem, no. Szło przez las, to strzeliłem, potem poprawiłem. No, myślałem, że to dzik. Nie umiesz odróżnić człowieka od dzika, co? No, w oczach mi się mąciło i... Nie, dopiero jak ten dzik zaczął do mnie strzelać, to myślałem, że się zestram ze strachu. No. A zresztą tam to w ogóle nie chodzą żadni ludzie. A co dopiero policja. Ale zdarzyło się. 2 dni temu odstrzeliłeś młodego mężczyznę. Trafiłeś go prosto w serce. Jakiego młodego mężczyzny? Sebastian Madejski. Pewnie nazwisko nic ci nie mówi, bo przecież walisz na oślep i nie odróżniasz człowieka od zwierzęcia. Gdzie są jego ubrania? Jakie ubranie? Jaki Madejski? Ja w ogóle... Sobie przypomniałem, ja przecież 2 dni temu w ogóle nie byłem w lesie. Ja byłem u Nieninach na szwagra. U Nieninach, u szwagra. No. U szwagra? U szwagra. I to jest twoje alibi? Jest strasznie gówniane. A poczekaj, a może szwagier dostał od ciebie flaszkę i pomógł ci zatrzeć ślady zabójstwa, co? Jakie ślady zabójstwa? Jakie... Jestem niewinny. Królewno, księżniczko, ja cię błagam, proszę cię. Jakbyś mogła coś mokrego, coś do picia. A może piwko ci przyniosę, co?
Zimne? O, tak mi się w łebie kręci. Przyznanie się na papier mi daj i wrócisz szybko na dołek i dostaniesz wodę. Matka tenanta wróciła sobie żony. Jak to, na dołku? Tak, pogotowie już jedzie. Prowadź go. Spokojnie, spokojnie. Zostaw! Trafiła w tętnicę. Uciskaj. Potocznie uciskaj, no. Chyba uciskam. Kurwa, nawet zdechnąć nie można, pierdol! Pomóż mi. Już. Jak ona tu zejdzie, to wszyscy za to bekniemy, rozumiesz? Wiąż. Podnieś. Gdzie jest pogotowie? Jadą już. Nie odpływaj nam, kobieto. Dlaczego to zrobiłaś? Po co? A po co ja mam żyć? Jak mi dziecko zabili jedyne! Ktoś jej powiedział, że jest syn nie żyje i dostała szoku. Kto powiedział? Nie wiem, kurwa, kto powiedział? Kto ci powiedział? Odpierdolcie się! Nawet umrzeć nie można! Pogotowie już jest. Słuchajcie, jak ona stąd wyjedzie, to wszyscy piszecie raporty. Za pół godziny mam mieć na biurku każdy szczegół, który przeoczyliście. Czy to jasne? Kurwa! No, budź się, budź się. Tutaj, ej! Ja pierdolę. Hej, kobieto! Halo! Halo? Za zatrzymanych odpowiadamy głową. Na dołku czy w areszcie nikomu nic nie może się stać, dlatego rutynowo zabieramy wszystkie niebezpieczne przedmioty zatrzymanym. Tym razem też niczego nie przeoczyliśmy. Urszula Madejska przegryzła sobie tętnicę zębami. Co to ma być? My to się chyba znamy. Pan Sławny, w wannie kąpany, jajeczkami na bekonie karmiony. Co? Ma pan żal, że pana wtedy nie zamknąłem? Czy znowu pan się upił? No, trzeźwy. To o co chodzi? Jak mi pan zaraz nie wyjaśni, to dojdzie do brutalnej interwencji z użyciem środków przymusu bezpośredniego. Ale za co? Wolność słowa jest! Ale nie wolność słowa wulgarnego! Interwencja w sprawie obrazy moralności tu wchodzi w grę. No dobra, to ja powiem wszystko, panie władzo. Ja tu muszę stać z tym przez 2 godziny. Bo jak nie, to normalnie kaplica. Ale to pani Henia ma takie nietypowe oczekiwania? Nie, to nie ona. To sprawa honoru. No, zgodzi się pan, panie dyżurny? Ja sobie tylko tutaj troszeczkę postoję z boczku. Ja nikomu nie będę wadził. No, no bardzo proszę. To co ja mogę? No jak to co? No, panie dyżurny, no pan tu jest najważniejszy. Pana zdanie to się liczy. Jak nikogo innego, panie dyżurny. Jak nikogo innego. O, w sumie tak. Ale co z tego będę miał? No zbliż pan. No. Mamo, zaczekaj. Wiem, że byłeś ranny. Ale to na pewno Tadek Marcin by tego nie zrobił. Oczywiście. Wszystko zostaje w rodzinie. Szukasz brata? Tutaj go nie znajdziesz. Przyszedłem zapytać, czy z nim wszystko w porządku. Z Marcinem? Jak on się czuje? Nic mu nie będzie. To dobrze. A ty jak się trzymasz?
No jak widzisz. Andrzej, zaczekaj, porozmawiajmy. Mamo, do pracy się śpieszę. Synku, porozmawiajmy. Przecież jeszcze wszystko może być tak jak dawniej. Nigdy nie będzie tak jak dawniej. Jesteśmy rodziną. Masz krew na rękach. A ja nigdy się z tym nie pogodzę. Nigdy. Cześć, broda. Co to za akcja? Jaka akcja? No ta, przed komisariatem. A, obywatel sobie stoi. Stoi sobie z transparentem jebać psy, co? Niska szkodliwość czynu. Właściwie żadna, nikt z ulicy go tu nie zobaczy. Mhm. On twierdzi, że ma twoją zgodę. Zgodę. I tak by stał. A tak, to dostanę od niego 10 nowych krzyżówek. I obiad. Broda, chcesz mi powiedzieć, że czerpiesz korzyści majątkowe? Dobrze, że jesteś, Potoczny. Otwórz. Coś nowego w sprawie? Jak matka Donata? Połatali jej tętnicę, ale zostawili jeszcze w szpitalu, dlatego nie możemy jej przesłuchać. A co z kłusownikiem? Przyznał się? No widzisz, tak się składa, że to nie on zabił Madejskiego. Pocisk wyjęty z ciała nie pasuje do jego broni. Poza tym ten typ ma alibi. Świadkowie potwierdzili, że 2 dni balował na imieninach szwagra. Czyli nic nie mamy. Mamy. Coś znaleźliśmy w lesie. I dlatego właśnie jedziemy to sprawdzić. To poczekaj na mnie, przebiorę się. No nieźle, nieźle. To wygląda jak jakaś scenografia z filmu wojennego. Ktoś tu się bawił w wojenkę. Zabawa zabawą, ale krew jest prawdziwa. A skąd wiesz, że jest prawdziwa? Skąd wiesz, że jest ludzka? Znaczy, to potwierdzą dopiero w labie, ale sporo jej, jak z poważnej rany. Ktoś to próbował zakryć, przysypać. Madejski mógł tutaj zginąć. Ktoś zainscenizował strzelaninę jak z czasów wojny. Donat był ubrany w mundur. I dlatego sprawca przebrał go w łachy i przeniósł na zaimprowizowane koczowisko bezdomnego. Zaczyna się wszystko kleić. Potoczny, zostań tutaj, przypilnuj, żeby nam nic nie umknęło. A my szukamy łusek, munduru i wszystkiego, na czym będą odciski palców. Dobra. A ty? A ja przesłucham dziewczynę Madejskiego. Bo jeżeli jej chłopak bawił się w strzelanki, to zapewne w Wieskim. Gorczakowskie psy! Gorczakowskie psy! Dobra, panie, koniec tego dobrego. 2 godziny minęły, już. Co, mam się zwijać? Zwijać, zwijać. O, dobrze, że pan mówi, bo cholera, kurde, zegarka nie mam. Wpierw wypadałoby się rozliczyć, nie? Nie, no się wie, umowa święta rzecz. Rozliczę się, jak tylko dostanę wygraną. Ale jeszcze taką małą prośbę bym miał. Niech pan nie przegina, bo moja cierpliwość ma granice. Ja wiem, ale ja nie chcę nic wielkiego, tylko taką fotkę na pamiątkę. Jaką fotkę? No bo tak między Bogiem a prawdą to jako dowód muszę mieć zdjęcie z policjantem. Dobra, cykaj pan byle prędko, no. Nie tak. No jak? Z transparentem. Ja z czymś takim? W mundurze? No wiadomo, że najpierw pan władza musi mnie skuć, nie? Od razu będzie wiadomo, że nie poszło mi tak łatwo, no i większy szacun na dzielni będzie, nie? Ja pana naprawdę zamknę. Kpiny pan sobie robisz. To jest komisariat, a nie cyrk. O,
Świetnie. Tylko żeby fota z tego była. Ja ci dam fotę. Ja ci dam fotę. No, doskonale. Inaczej dostałbym w pierdziel, a nie 300. No, a jak fota dobrze wyjdzie, podwajam honorarium dla pana dyżurnego. Podwajasz pan, mówisz? Ba. 20 grubych jolek panoramicznych przyniosę. Panoramiczne takie o kinie. I deser do obiadu. Budyń. Kompot. Dawaj pan ten telefon. Trzaśniemy sobie tego selfiaka w obrączkach, dobra. Sebastian miał takiego świra po prostu. Razem z chłopakami zrobili taką nieoficjalną grupę rekonstrukcyjną. No i bawili się w to wojsko. Mieli broń? No tak, no, mieli jakieś tam karabiny. Wyglądały jak prawdziwe, ale Sebastian mówił, że to takie na śród, czyli takie bezpieczne. Nie mogli tym nikogo zabić. Żadna broń nie jest bezpieczna. Co ci jeszcze mówił? Niewiele. Zresztą ja nie lubiłam tych jego zabaw. Dlaczego? Dlatego, że spędzał tam całe dnie i potem opiekował się matką. a Ja byłam na samym końcu. Co się miało zmienić? Co? Teraz zostałam wdową. Wdową? Mieliśmy się pobrać przecież. Bardzo mi przykro. Mam jeszcze pytanie. Znasz tych ludzi, z którymi Sebastian strzelał? Możesz podać mi ich dane? Niektórych znam. To poproszę. Ale pani myśli, że ktoś z nich mógł... Że ktoś z nich mógł go zabić? Nie, to jest niemożliwe. Przecież te karabiny były na śród. Agata, możesz pozwolić na chwilę? Andrzej, co jest? Zaraz będę miała dane. Kumpli Denata, z którym się bawił wojenka. A my zidentyfikowaliśmy jednego z nich. Technicy znaleźli w okopach butelkę, na której były odciski palców Karola Poremskiego. Kto to jest? Jakiś gangus? Kradzieże, rozboje, napady. Dobra, dzięki. Znasz tego człowieka? Ściągnęliśmy materiały z chmury telefonu Denata. Co tam mamy? Zdjęcie i wiadomość, którą usunął. Mocna rzecz. Nawet bardzo. Pokaż. Może kurwa mać. Madejski był szantażowany. Skąd wiesz? Sama zobacz. Cholera potoczna, skąd to masz? Z chmury. Z jego telefonu. Dobra. To zwijamy tego Poremskiego. Karola? To Karol szantażował Sebastiana? No bo Karol przed chwilką do mnie napisał. Przeczytam wam.
Wiem, co się stało. Współczuję, Wiki. Jestem cały dla ciebie. Powiedz tylko, aby wszystkim ci pomogę. Napisz do niego, że potrzebujesz się z nim jak najszybciej spotkać. A teraz? Tak. I że potrzebujesz jego pomocy przy pogrzebie, bo pijana matka tego nie ogarnia. Hej. Zrobię wszystko, żebyś długo po nim nie płakała. Jak ci pomóc? Karol Poremski? Policja? Stój! Stój, mówię! Zatrzymaj się, policja! Stój! Rzuć broń! Rzuć broń, mówię! Połóż ją na ziemię. Spokojnie, łapę do góry. Łapę do góry. Odwróć się w stronę... Twarzą do drzewa, już! Dobra, ja nic nie zrobię. Zamknij się! Druga. Idziesz. Idziesz, mówię! Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Nie przewidzieliśmy, że facet weźmie broń na spotkanie z dziewczyną. Madejski zginął od pocisku z długiej broni. Nie sądziliśmy, że Poremski będzie miał z sobą pistolet. Jak się potem okazało, w jego domu znaleźliśmy mały arsenał, który on nazywał kolekcją. Jesteś gejem? Co, kurwa? Ja pierdolę. To co robiłeś z Madejskim? Po kumpelsku się zabawialiście? To był wygłup taki. Sebol się porobił i film mu się urwał. Chcieliśmy mu zrobić taki numer, że niby mi obciągał. A może chciałeś go ośmieszyć przed narzeczoną? Wiktoria powinna być ze mną, a nie z tym bladym fiutem. Ale ona czekała na oświadczyny jak pierdolnięta. Ten nawet pierścionek już kupił. Zaszantażowałeś Sebastiana tym zdjęciem, on się nie przestraszył. W sumie to wyglądasz na bardziej zaangażowanego. Pogięło cię. Plan z ośmieszeniem kumpla nie powiódł się, dlatego postanowiłeś go odstrzelić podczas zabawy w wojenkę. Zabrałeś ze sobą ostrą broń. Znaleźliśmy u ciebie tego ładnego MG42. Fajna sztuka. O ile wiem, grupy rekonstrukcyjne posługują się atrapami. Nie jesteśmy dzieciakami. Jak idziemy, to po całości. Wszyscy mamy ostrą broń. W forcie było nas 6. Każdy mógł Sebola zabić. Analiza balistyczna potwierdzi, że zginął z twojej broni. To nie ja. Wiesz co? To był naprawdę ładny strzał. Strzał prosto w komorę serca. Chyba że jednak Madejskiego odstrzelił któryś z twoich kumpli. To ja. Z 20 metrów. A jak ci się udało skłonić pozostałych, żeby cię nie sypnęli? Wszyscy strzelamy z ostrej amunicji.
Nikt nie był do końca pewny, z czyjej broni padł akurat ten strzał. To ty wymyśliłeś, żeby przebrać trupa za Menela i przenieść go na to koczowisko? Przecież nie mogliśmy go zostawić w mundurze z naszywkami naszej grupy, bo prędko znaleźlibyście nas wszystkich. Faktycznie, bardzo sprytne. Bez tego zajęło to nam aż 2 dni. Teraz musieliśmy zgarnąć pozostałych uczestników strzelaniny. Mieliśmy dla nich 2 wiadomości. Jedną dobrą, drugą złą. Dobra była taka, że nikt z nich nie zabił Madejskiego, a zła, że będą odpowiadać za nielegalne posiadanie broni, za pomoc sprawcy przestępstwa i za zacieranie śladów. A za to mogą siedzieć w więzieniu nawet po kilkanaście lat. Dzięki za dziś. To ja ci dziękuję. Uratowałaś mi dupę na cmentarzu. A ty mi wczoraj w lesie. No to jesteśmy kwita. Otwórz. No, broda. Co dam na twarz? Nie powinnaś tak ryzykować jak wczoraj. Dzieciaki mają tylko ciebie, Agata. Wiem. Ale miałam inny wybór? Jak ty się w ogóle trzymasz? Jakoś tam. Ale staram się nie rozczulać nad sobą. Ale ty chyba też nie masz lekko ostatnio. Brat i stryjek poszukiwani przez naszych. Na szczęście to nie są moje sprawy, nie jest moje śledztwo. Mam nadzieję, że nikt tutaj nie będzie mnie z tym wiązał. Jasne. Muszę lecieć. Nie siedź za długo. No, poskładali cię do kupy, co? To dobrze. No, złego diabli nie biorą. Tak mówią. Tak słyszałem. No, dobrze też wyglądasz. Ty też. I co teraz? Pewnie żegnasz się i... do centrali. Powinienem? To jest Gorczak. To nie jest miejsce dla ciebie. W strzelaninie zginęło 2 tajniaków. Więc dopóki nie dorwę tych, co są za to odpowiedzialni, to nigdzie się stąd kurwa nie ruszę. A tak jak będziesz utrudniał śledztwo i ukrywał braciszka i stryja, to będzie twój koniec potocznie. Grozisz? Ostrzegam. Ale musisz wiedzieć, że potoczni za to zapłacą. Wiem. Mam nadzieję, że mi pomożesz w tej sprawie. Późno już jest. Wiesz? Lubecki? Na razie. Mamo! Dlaczego zrobiłeś krzywdę babci? Proszę cię, wypuść nas. Ja chcę do mamy. Ciszej! Jak on też im zrobić krzywdę? On może planować rozszerzone samobójstwo, może chcieć zabić siebie i dzieci. Wypierdalać stąd! To jak, pani Adamko? Wszystko jest jasne, czy coś jeszcze powtórzyć? A z jaką częstotliwością te pieluchy należy zmieniać? Jest na to jakiś wzór? Nie no, to się kurwa nie uda.